To jest nasz wideoprzewodnik dookoła Islandii. Pierwszy dzień, chwilę po przebudzeniu. Odebraliśmy już, jak widać, kampera. Już najmłodsza w rodzinie testuje podwójne łóżko. Lila, pomachaj tam, że jesteś. Nasz pierwszy cel to legendarny wulkan Fagradalsfjall, położony zaledwie 40 km od Reykjaviku. Powoli zbliżamy się do wulkanu i widać go coraz lepiej, mniej więcej tutaj. O, jest. Naprawdę oglądaliśmy masę filmów z tego wulkanu, ale nic nie oddaje tego widoku na żywo. Nawet z daleka robi to naprawdę kolosalne wrażenie. Zobaczcie, jak wygląda z bliska. Najdalej wysunięty język wulkanu. Magma przebyła drogę 4-5 km za tamtej góry, w zasadzie za tamtą górą jest wulkan, więc kawał drogi. Tutaj już zastygła, ale raczej odradza się chodzenie po niej, bo w niektórych miejscach pod skorupą nadal może być gorąco. Z wulkanu udaliśmy się zwiedzać wysoki na 60 metrów Seljalandsfoss. Obok znajduje się przepiękny, ukryty w jaskini wodospad Gljufrabój, gdzie polecamy zabrać przeciwdeszczowy płaszcz. Drugi dzień naszego pobytu. Zaczynamy od wizyty na basenie. Podgrzewanym basenie, który jest pomiędzy wodospadami Seljalandsfoss, czy jakoś tak, i Skogafoss. W połowie drogi jest taki basen, który pewnie nie raz, nie dwa widzieliście na najróżniejszych filmach, Instagramach i takich innych. Wygląda na to, że możemy go mieć tylko dla siebie, bo jest bardzo mało ludzi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na żywo. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, 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 go. Oh, where down we go, 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 go. So where down. Ale jak wam się to podoba? Fajnie, nie? Basen pośrodku gór. Zobaczcie tylko. Jaki widoczek. Basen zrobił robotę, cieplutka woda w połączeniu z niesamowitym widokiem. W zasadzie poza nami były tylko dwie osoby. Niesamowite miejsce, polecam mocno. Byłem przekonany, że będzie oblegane, a tutaj godzina 12 i w zasadzie, tak jak mówię, byliśmy prawie sami. Super, Lila! A na koniec oczywiście zimna kąpiel dla zdrowia. Nawet na kilkadziesiąt sekund wejść do takiej zimnej wody w strumieniu. To jest bardzo zdrowe dla układu krwionośnego i nie tylko. Wiele potwierdzonych. Zresztą morsowanie ludzie znają od setek lat, jeśli nie tysięcy.
Moje masło. Biadek z takim widoczkiem, to trzeba uszanować. Tak trzeba Ty mieć. sama chcecie jeszcze zostawić? Naszym kolejnym przystankiem stał się legendarny wodospad Skogafoss, położony w miejscu, gdzie niegdyś przebiegał brzeg oceanu i tego dnia ozdobiony niesamowitą podwójną tęczą. Don't give in to that feeling. Don't give darkness is fading. You should be saving someone else. Wodospadowi towarzyszy ponad 1000-letnia islandzka legenda o skarbie ukrytym za ścianą wody. Po Skogafoss udaliśmy się na poszukiwania ptaków maskonorów w rejonie półwyspu Dyrhólaey, znanego dawniej przez angielskich żeglarzy jako Cape Portland. Tell your secrets till the night. You do yours and I do mine. So we won't have to keep them all inside. Zaledwie kilka kilometrów od tego miejsca znajduje się czarna plaża Reynisfjara. Mekka fanów minimalistycznych ujęć na tle czarnych, bazaltowych skał i czarnego piasku. Hold on to the one thing he's begging for. Oh, no, save yourself. Oh, you save yourself. Just go on and save yourself for someone else. Reynisfjara, na której roi się od turystów, jest naprawdę niesamowitym miejscem, ale jest to też bardzo niebezpieczne miejsce ze względu na specyficzne fale, które potrafią tutaj wychodzić naprawdę mega mocno w stronę plaży, ale też wiatru, który potrafi tutaj wpychać ludzi po prostu do morza. Oh, how you gonna break? Yeah, how you gonna break? Oh, what's it gonna take? Yeah, how you gonna break? Oh, how you gonna break? Trzeci dzień naszej wyprawy na Islandię rozpoczęliśmy od zwiedzania deszczowego kanionu Fjarðargljúfur, długiego na ponad 2 km i wysokiego na 100 metrów, wydrążonego przez rzekę Fjarę w ciągu ostatnich 2 milionów lat. Kolejnym przystankiem była popularna diamentowa plaża zlokalizowana obok laguny lodowców Jökulsárlón. To w tym miejscu woda wyrzuca na brzeg odłamki lodowca, które na tle czarnego piasku tworzą niesamowity efekt. Jedno z najfajniejszych miejsc po drugiej stronie plaży diamentów, Diamond Beach, jest taka mini plaża diamentów, gdzie co chwilę przypływy, odpływy zabierają kawałki lodowca. Momentami wyrzucają je na plażę i zabierają. Dla dzieciaków niesamowita atrakcja, bo mogą ścigać się tu. Oczywiście nie jest to tak niebezpieczne jak w oceanie, gdzie nie wolno tego robić, bo jakby fala może naprawdę złapać człowieka dorosłego i ściągnąć do morza, ale tutaj są bardzo, po stronie laguny są bardzo delikatne i można spokojnie się pobawić. O, zobaczcie, jak w tej chwili woda się cofnęła. Tu jeszcze przed chwilą była woda i teraz dzieciaki się tutaj bawią. A za chwilę o, i już wraca woda. Play naked in the water. You know it's hard, heaven knows I've tried. Oh, but it just keeps getting harder. So won't you let me? Won't you let me down? Won't you let Jesteśmy na jednym z najbardziej malowniczych kampingów na Islandii i niestety nie widać nic. Tutaj powinny ukazywać się nam przepiękne góry, które tam fragmentami zaczynają już wystawać. Mieliśmy jednak szczęście, bo mgła przeszła i odsłoniła spektakularne widoki.
obiadek się gotuje. Dziś kuchnia serwuje takie widoczki. To miejsce to Stocksness, półwysep, na którym czarne piaszczyste wydmy porośnięte zieloną trawą sąsiadują z ogromną górą Westrahorn. W pobliżu znajdziemy także opuszczoną osadę wikingów stanowiącą plan zdjęciowy jednego z filmów, pozostawiony jako doskonała atrakcja dla zwiedzających ten region. Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our Po chwili zwiedzania ruszyliśmy w dalszą drogę na północ Islandii. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Though the truth may vary, this ship will carry our Jesteśmy coraz bliżej północnego wschodu Islandii i robi się coraz cieplej. W tej chwili mogę być w krótkim rękawku. Widok jest absolutnie przepiękny. Cała ekipa robi zdjęcia. Nagrywaliśmy też ujęcia z drona, które pokazują nam spektakularność tego miejsca. No naprawdę, tutaj na Islandii w zasadzie gdziekolwiek by się rzuciło kamień, gdziekolwiek by się spojrzało, są spektakularne widoki. Tutaj za mną, proszę. Tego dnia mieliśmy do pokonania jeden z najcięższych odcinków trasy dookoła Islandii. 354 km ze Stocksness do niezamarzającego jeziora Myvat to absolutnie zjawiskowa trasa przez jeden z najmniej zamieszkałych obszarów Islandii. She went down. Dziesiątki kilometrów tej trasy stanowi droga szutrowa, która prowadzi przez góry i ogranicza prędkość naszej wyprawy. They used to sing about the birds and the Szczęśliwie po ciężkiej podróży na wieczór czekała na nas rezerwacja w kąpieliskach w pobliżu jeziora Myvat. wasn't big enough for them. Przepiękna, gorąca i mleczno-niebieska woda wydobywana z głębokości 2500 metrów pod ziemią. Idealne miejsce na relaks po długim dniu. Pole geotermalne. Przepiękne miejsce. No, pachnie jak pachnie, ale największą zmorą są to muszki, które mogą się rozmnażać cały rok, ponieważ wszelkie okoliczne jeziora są ciepłe, nawet przy minus 20 stopniach, więc jest idealne miejsce do rozmnażania się tych oto wariatów. Pole geotermalne Hverir to jedno z tych miejsc, gdzie najtrudniej uwierzyć, że to nadal ta sama planeta. Pomarańczowy krajobraz, brak roślinności i unoszące się opary. The forest that once was green was colorblind. Całe piękno Islandii na jednym obrazku. Fantastyczny, gorący prysznic w pośrodku absolutnie niczego. And her man. And that's how Super, super cieplutka woda, idealna. the story of the beast with those four dirty paws. Z okolic Myvat udaliśmy się w dalszą podróż w stronę ogromnego wodospadu Godafoss. Tłumaczenie jego nazwy to wodospad bogów. Szeroki na 30 metrów i wysoki na 12 robi naprawdę niesamowite wrażenie. Na trasie powrotnej w stronę Reykjaviku udało nam się odnaleźć mało znane geotermalne kąpieliska, takie jak Fosslaug. Położony obok widowiskowego wodospadu oferuje idealną temperaturę nawet w zimny islandzki dzień. To gorące oczko wodne oddalone zaledwie o kilka metrów od lodowatej rzeki zasilającej wodospad. Na wieczór dotarliśmy do oddalonego zaledwie o 70 km od Reykjaviku obozu kamperów Borgarnes. Kolejnego dnia rano dokończyliśmy naszą 1200-kilometrową trasę w koło Islandii. Najlepsze jednak nadal czekało przed nami.
W stolicy Islandii zmieniliśmy kampera na auto 4x4, którym mogliśmy wjechać do wnętrza Islandii, gdzie nie ma już asfaltowych dróg. Po drodze zatrzymaliśmy się przy islandzkim gejzerze, od którego pochodzi nazwa wszystkich gejzerów na świecie. Wprawdzie największy 110-metrowy gejzer wybuchł ostatnio lata temu, to można podziwiać także 20-metrowy gejzer Strokkur, który eksploduje co kilka minut. Głównym punktem programu tego dnia był jednak wjazd do islandzkiego interioru. Z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że to najbardziej fascynujące miejsce, jakie odwiedziłem na świecie. Praktycznie zero ludzi, offroadowe drogi i spektakularna natura. Okoliczności, które zdecydowanie wymagają specjalnego podkładu muzycznego. Tymczasem wchodzimy na dwukolorowy wulkan, żeby, jeśli się uda, zrobić najbardziej epickie rodzinne selfie w historii. Rodzinka na skraju świata. Na szczycie wulkanu, pośrodku niczego. Wnętrze Islandii pozwala zobaczyć, jak to miejsce wyglądało tysiące lat temu. Dramatyczne szczyty gór, szybko zmieniająca się pogoda, brak zasięgu telefonu czy drogi prowadzące często przez rzeki. To wszystko stworzyło niesamowity efekt, który sprawia, że wnętrze Islandii trafia na sam szczyt mojej listy najfajniejszych miejsc. Po powrocie z islandzkiego interioru mieliśmy jeszcze czas na jedną z najfajniejszych atrakcji Islandii, a mianowicie islandzkie konie. Co ciekawe, ze względu na izolację koni od chorób, koń islandzki, który raz opuścił wyspę, już nigdy nie może do niej wrócić. W wielu miejscach wyspy można jednak zorganizować przejażdżkę trasą lub po padoku. Podsumowując naszą wyprawę, Islandia to coś więcej niż tylko popularny kierunek turystyczny. To jeden z regionów, w których możemy podziwiać naszą planetę w najbardziej dziewiczej formie. To miejsce, gdzie bardziej niż kiedykolwiek możemy poczuć się jak odkrywcy. To były nasze najlepsze wakacje. Wolność, jaką daje podróżowanie kamperem, radość dzieciaków i radość nasza. To wszystko sprawia, że odliczamy już dni, aby tam wrócić. Oto i nasz rumak w środku pustkowia. Jak to wygląda w środeczku? Tu jest kuchnia. Tam Halina pozuje i stara się wyglądać tak, że tak sobie akurat usiada na fotelu, że jakby nigdy nic. Tutaj stały plecaki. Ale ten fotel jest moją ulubioną rzeczą. Pokaż, jak on się obraca. Nie umiem. No to o właśnie. Obraca się jak w Sokole, może jeść obiadek. jak w Sokole Millennium. No, jest drugi fotel, tam jest Róża. Róża pomacha. Tak jest. Tutaj mamy kilka szafek. Tu była głównie elektronika. Można sobie wkładać tam są zasłonki, którymi
Zasłaniamy szybę, kuchnia, wszędzie są rolety, wszędzie można zasłonić światło, lodóweczka, tutaj ktoś się chowa, gadzina i łóżko podwójne, które widzimy, bardzo fajnie to wygląda. Tutaj jest oczywiście toaleta z prysznicem, naprawdę pokaźna, można sobie tutaj spokojnie wszystko załatwić, sprawy niecierpiące zwłoki. Więc naprawdę pojemny jest taki kamper. Myśleliśmy, że będziemy się przez tydzień trochę gnieździć i będziemy się trochę męczyć, ale nie. Lila, weź odejdź, jeszcze pokażę górne łóżko. Tutaj odpina się górę, to zjeżdża i tam mamy drabinę, którą się stawia tutaj. I mam na ręce. I na górze jest bardzo przyzwoite łóżeczko, na którym śpimy od tygodnia i bardzo dobrze się wysypiamy. Także Od 2 tygodni. od 2 tygodni, Lila, no to nie, ale A od 1 tygodnia. tutaj sobie ustawiamy ciepło w samochodzie. W samochodzie możemy to już wyłączyć, żeby gazu nie żarło. To czy prysznic jest włączony. Gorąca woda. Tutaj sprawdzamy poziom naładowania akumulatorów wody. Także fajne miejsce, światełka. Jak jesteśmy na akumulatorze, światełka wyglądają naprawdę super. No i tutaj cockpit. No naprawdę fantastycznie się tu mieszkało. Dobra, pokażemy Ciebie, proszę. Lila, jak Ci się tu spało? Tak, Fantastycznie. fajnie. Jeszcze pokażę lodóweczkę, Sir. bo tu jest fajna lodóweczka, Patrzcie, też mój która w tej sir. chwili jest trochę pustawa ze względu na to, że już wyjeżdżamy. Też mój sir. A, i to jeszcze konie Lili. Tak, Shir. Ale zanim to się Lila, zrób! Ale zanim ty dala.